myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. Niestety po drodze trafia się niechciany postój. Cóż, i to nie jeden, ale za chwilę dotrzemy już na miejsce. Garść informacji na początek. Dotarliśmy wreszcie do Czchowa. Parking bezpłatny, fajna rzecz. Miasteczko urokliwe się wydaje. Teraz idziemy powoli do zamku, ponieważ to zajmie trochę. Jakiś kilometr jeszcze trzeba sobie podejść. W drodze do zamku już na samym początku spotyka mnie bardzo miła niespodzianka, ale również i Was, oglądających i słuchających. Bardzo stary kościół gotycki z elementami romańskimi. Jeśli dobrze teraz przyjrzycie się tej ścianie, to zobaczycie właśnie grube, potężne mury romańskie wkomponowane w bardzo ozdobny gotyk. A już z oddali, z okolic średniowiecznego kościoła widzimy to, co jest główną atrakcją tego odcinka – strażnica Czchów. Ale w tym małym prologu pora wejść do środka świątyni i zobaczyć bardzo stary fresk. I ta niesamowita gotycka polichromia została wykonana na przełomie XIV i XV wieku, a została ona tutaj odkryta całkiem przypadkowo podczas próby kolejnego remontu, już w czasach bliżej nam współczesnych. A co do samej historii tego kościółka, to jak już wspominałem, jest on bardzo stary. Sama fundacja sięga czasów Kazimierza Wielkiego i właśnie późniejszy gotycki kościół, który podziwiamy go tylko z zewnątrz do połowy, ponieważ jego górna część jest już neogotycka, powstał na planach świątyni romańskiej, ale mamy to szczęście, że widzimy tu jeszcze soczysty gotyk. Zatem tak, udajemy się po kamiennej drodze prowadzącej do tej strażnicy. Powiem Wam jedno. Jest koniec września, a pogoda jest taka, jakby był sierpień, jakby było lato, co właśnie sprzyja nam, bo możemy jeszcze udać się na jakąś średniowieczną warownię, co właśnie dzisiaj czynimy. Ale przed nami już fantastyczna droga i jeszcze bardziej fantastyczny zamek Czchów. Gdy zbliżamy się do zamku, musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Ecclesia Alba, z łacińskiego Biały Kościół, bo według niepewnych źródeł powstała tu już osada pod koniec XII wieku. Ale skąd nazwa Biały Kościół? Ano stąd, że właśnie kościółek, który widzieliście w prologu, został właśnie wzniesiony z miejscowego białego wapienia. Ale co jest istotne, to wiek XIII, bo wtedy już jesteśmy pewni, iż Biały Kościół istniał już w tym oto czasie. I w tym właśnie wieku najprawdopodobniej powstaje Strażnica Królewska. Ale co tu jest ciekawe, w tym właśnie okresie tą ziemią zarządza nie kto inny jak Wacław II, czyli król Czech. Do poważnej rozbudowy tej twierdzy dochodzi za czasów Władysława Łokietka, ale nadmienić muszę, iż był to trudny czas, ponieważ jeszcze wtedy, na początku XIV wieku,
Władysław Łokietek był lennikiem Wacława II, ale mówiąc szczerze, nie trwało to aż tak długo, ponieważ Wacław II panował tutaj na tych ziemiach tylko 5 lat, ale dokonał czegoś bardzo ważnego. Wprowadził coś, co jest znane nam do dnia dzisiejszego, urząd starosty. W każdym razie przyszły król Polski Władysław Łokietek modernizuje właśnie ten zameczek. I to dzięki niemu powstaje budynek mieszkalny, mur obwodowy i brama. Bo wcześniej tak naprawdę mieliśmy do czynienia z romańską wieżą, czyli bardzo, mam nadzieję, wam już znanym stołpem, o którym opowiadałem przy okazji innego odcinka. Stary zamek w Myślenicach. A wspominam o tym, ponieważ po raz kolejny jesteśmy na szlaku handlowym między Krakowem a Budą. Kolejne ważne wydarzenie to druga połowa XIV wieku, kiedy to już Kazimierz III Wielki ustanawia tutaj nowe miasto na prawie magdeburskim. Dobrze już nam znany współczesny Czchów, a wszystko to odbywa się na miejscu starej osady Biały Kościół, właśnie w pobliżu strażnicy, która pełni wtedy funkcję komory celnej. Samo miasto zostaje otoczone murem, a strażnica staje się kasztelanią. A pod koniec tegoż wieku w warowni zatrzymali się tak znamienici goście jak sama Jadwiga Andegaweńska i po raz pierwszy gościł tutaj sam król Władysław Jagiełło. I była to pierwsza z jego wizyt, ale nie ostatnia. I właśnie tu widzimy wspaniały przykład, jak kiedyś wyglądała wieża strażnicza nad szlakiem handlowym tutaj nad Dunajcem. Zamku, o którym opowiadam, nie ominęła też wielka historia. Ale teraz musimy się przesunąć nieco w przyszłość do wieku XVI, gdzie Królestwo Polski rywalizuje już z Turcją i Mołdawią, a w zasadzie Stefanem III Wielkim, który próbuje właśnie po raz pierwszy chyba utworzyć tam nowe państwo. Jan I Olbracht, próbując pomścić nieudaną krucjatę Warneńczyka, ponosi klęskę w roku 1499 i zostaje zmuszony do zawarcia pokoju ze właśnie wspomnianym Stefanem, a ten życzy sobie, by właśnie w Królestwie Polskim ściąć syna Piotra Arona, który jest w opozycji do Stefana, o imieniu Eliasz. I właśnie to wydarzenie ma miejsce tutaj, na zamku w Czchowie w roku 1501. I to właśnie wiek XVI wydaje się najbardziej pomyślnym czasem dla tej twierdzy, a szczególnie mam tu na myśli pierwszą połowę XVI wieku, gdzie zamek ten zostaje jeszcze bardziej rozbudowany, a głównie przyczyniła się do tego rodzina Melsztyńskich. I co na pewno zasługuje tutaj na uwagę, to zameczek ten jako jeden z nielicznych w Królestwie Polskim posiadał kanalizację. Jednak już wkrótce zaczęły nadchodzić czasy bardzo nieprzychylne, kiedy twierdza jest pod panowaniem już Bonerów, a jest to druga połowa XVI wieku i w tym oto momencie mamy do czynienia z powolnym upadkiem twierdzy i kiedy w drugiej połowie XVI wieku możemy dopiero zacząć mówić o powolnej dewastacji budowli, to już w połowie następnego stulecia mamy do czynienia z istną katastrofą, a same miasto również zbiedniało. Pierwsza z prób odrestaurowania zamku ma miejsce za czasów Stanisława II Augusta, czyli w drugiej połowie XVIII wieku, ale jak wiemy, już wkrótce
ma dojść do rozbiorów Polski, a teren Czchowa dostanie się pod władanie zaboru austriackiego. Jak widać, coś ciekawego dzieje się w naszej Polsce, w końcu na przestrzeni tych kilku lat, ponieważ przyznam Wam, że byłem tu kiedyś i nie wyglądało to tak, jak wygląda to w tym momencie, a więc niektóre obiekty zamkowe są restaurowane. Myślę, że to jest świetna idea, aniżeli podziwianie samych, powiedzmy, ruin, jeśli nie macie wyobraźni, i zobaczenie tych rekonstrukcji, chociaż w miarę przybliżonych do tego, jak to kiedyś mogło przecież wyglądać. Cześć, witam Was, chyba już w zwyczajowym podsumowaniu odcinków historii minionej. Chciałem jeszcze tutaj dodać parę słów od siebie właśnie na zakończenie. Gdy byłem w zamku w Czchowie, zdecydowanie imponowały mi właśnie te grube mury, które widzimy na rekonstrukcji zamkowej. Grubość naprawdę spora, około 2 metrów, i dobrze to oddaje właśnie te czasy minione. U góry w rogu ekranu zobaczycie obrazki, które po kolei będą przedstawiać najpierw zamek na samym jego początku, kiedy istniała tylko w zasadzie sama wieża murowana romańska, a całe obudowanie właśnie twierdzy było jeszcze drewniane. Kolejny obrazek to już będzie wiek XVI, gdzie widzimy, jak cała twierdza jest już zamieniona właśnie w kamień, piaskowy kamień. No i teraz już naprawdę mamy do czynienia z zameczkiem. Jeszcze też chcę Wam pokazać kolejne obrazki, a więc z początku XX wieku, właśnie jak to wtedy, w tamtych czasach dawnych wyglądało. No, zobaczycie, że mieliśmy tu do czynienia z resztkami w zasadzie samej wieży. Prace restauracyjne rozpoczynają się w roku 1993, gdzie właśnie zostają odkopane fundamenty tego zamku, i 7 lat później pierwsi turyści i wszyscy ci ludzie, którzy są zainteresowani historią, zaczynają zwiedzać ten obiekt, ponieważ zameczek, szczerze powiedziawszy, no jest, czy też był przez długi czas po prostu zapomniany. Końcowo jeszcze opowiem o rekonstrukcji zamku. Najpierw powstał tu most, którego kiedyś nie było. Później mamy do czynienia z basztą, która świetnie wygląda moim zdaniem, bo mamy tu pewne odtworzenie też historyczne, bo wyobraźcie to sobie, w chwilach ataku w średniowiecza przez jakieś obce wojska czy oblężenia można było most zamknąć i drabina prowadziła tutaj właśnie tylko i wyłącznie już do baszty, dla obrońców przygotowana, powiedzmy, aby mogli się tam schronić w razie czego i wytrzymać to oblężenie, więc uważam, że fajny pomysł jest tu to pokazanie tego, jak w dawnych czasach to wszystko mogło wyglądać. I również przez chwilę w moim filmiku widzieliście piwnice, które też zostały odtworzone, tak samo jak częściowo mur wokół zamczyska. No, moim marzeniem jest to, że być może za kilka lat odtworzą też właśnie tą sekcję mieszkaniową tylną w zamku, bo tutaj nie mamy z tym do czynienia i może nawet mury zostaną podniesione. No, fajnie by było, gdyby kolejny taki zameczek odrestaurowany w Polsce z czasów dawnych się nam pojawił. A Wy, jak chcecie, to zostawcie komentarz, co myślicie o tym odcinku Historia Miniona. No i też jak zawsze zachęcam do wspierania kanału, ponieważ zwyczajowo liczę na Was. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. No i mam nadzieję do usłyszenia i też zobaczenia w kolejnych odcinkach Historia Miniona. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.